Dzień dobry wieczór, witam w grze, właściwie w samym zakończeniu, samych końcu praktycznie gry The Talos Principle 2. Zastanawiałem się, czy tą grę nagrywać, czy nie nagrywać. Ostatecznie uznałem, że jednak moje przechodzenie tej gry jest troszkę zbyt chaotyczne jak na nagrywanie i że są ludzie, którzy robią po prostu to lepiej. Dużo lepiej potrafią wykorzystać tą grę, jeżeli chodzi o nagrywanie. Natomiast uznałem, że chciałbym się chociaż podzielić z moim sposobem rozwiązania ostatnich zagadek. Także uważajcie, będą pewnie spoilery, nie będę nic mówił ani o moich wyborach, ani o niczym, co się tu wydarzyło w ogóle w tym. W każdym razie, jak przechodzicie grę całkowicie i rozwiążecie zaginione zagadki, wszystkie, to po prostu odblokują się tak zwane złote zagadki, czyli najtrudniejsze ze wszystkich zagadek. Oczywiście na początku są te strefy odblokowane, później są inne i tak dalej. Pamiętajcie, to są spoilery, więc jak nie chcecie spoilerów, to nie oglądajcie. Ostrzegam. Także zaczynając już teraz na poważnie. Bazowo po prostu wszystko się szło odtąd dotąd. Później odblokowała się ta strefa, później ta strefa, a na koniec się odblokowała strefa zachodnia. Tak jest. Najpierw był wschód, północ, południe i zachód. I przechodząc wszystko całkowicie, to prawda gwiazdek faktycznie nie zbierałem aż tak bardzo, będę musiał to jeszcze zrobić, żeby mieć zakończenie. To jest jeszcze przed zakończeniem, także zakończenia jeszcze nie miałem. Ale chciałem chociaż pokazać wam i spróbować rozwiązać złotą zagadkę. Ostateczne zagadki, najtrudniejsze podobno. Chociaż niby te niektóre, jak to się mówi, tak zwane zagadki, prawda, zagadki zaginione też miały być ultra trudne, a czasami, przyznam tak, jedne zagadki zaginione były trudniejsze niż zagadki zwykłe, a inne były wręcz przeciwnie, prostsze. Także to zależy po prostu od rodzaju zagadki, od tego jak szybko zrozumiem rozwiązanie. No, ja wszystkie zagadki robię po prostu na czuja, można powiedzieć. Czyli po prostu, to już wydaje mi się, że mam nadzieję, że to nie jest rozwiązanie, że to jest tylko wstęp do rozwiązania. To było zbyt proste, ale już wydaje mi się, że po części wiem, co tu można chcieć osiągnąć. Mianowicie, oczywiście chcemy zrobić tak. Ja mówię, to już tylko już typowo dla ludzi, którzy oglądali The Talos Principle, znaczy grali, znają grę do tego momentu i wiedzą, jak te rzeczy działają, bo nie będę tego tłumaczył po prostu. To ja mówię, to jest bardziej dla osób, które z ciekawości chciały na przykład zobaczyć złote zagadki, a na przykład no powiedzmy, no nie wiem, na przykład nie umiem rozwiązać zagadek na tyle dobrze, żeby dojść do tego momentu, albo z czystej ciekawości. Dlatego na razie to widzę, że to ma wyglądać w ten sposób. To taka bazowa rzecz. Zasadniczo tam wracę już wchodzić w ogóle nie muszę. Tutaj wchodzi nam kolejny, prawda, mutator. I teraz tak. No cóż, to nie będzie aż taka prosta zagadka jednak. Czy będzie? Jak zrobię to oczywiście z tego powstanie zielony. Natomiast, aby to doprowadzić tam, to za pomocą konwertera RGB będziemy potrzebowali... Wydaje mi się, że trzeba będzie jednak troszeczkę zmienić to podejście. Przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że właściwie to mogło tam stać. Że wcale nie będziemy chcieli tutaj tego podnosić. Właściwie to... Wydaje mi się, że właśnie trzeba będzie zrobić coś takiego. Że to i to ma być po prostu elementem... tylko to nie może być takie proste. Ponieważ musimy jakoś podnieść tą całą strukturę. A czy podniesienie tej całej struktury jest skomplikowane? Jest skomplikowane dla nas, niestety. Jakby to zrobić? Co to zrobi? Tworzy nam zielony promień. Co ten zielony promień nam daje? Nic. Nic zielony promień nam nie daje. Potrzebujemy zielonego promienia tutaj. A, no właśnie. No
No właśnie. No właśnie, może... Może chodzi właśnie o to... Mi się wydaje, ja tu już szukam od razu trudniejszych rozwiązań. Bo zgaduję, że ta gra nie może być taka prosta. Że ta zagadka nie może być taka prosta. Więc od razu szukam, co tu można zrobić. Przy okazji patrzę, czy na pewno niczego nie pominąłem, bo zdarzało mi się. Wydaje mi się, że istnieje szansa, jakby to nam daje, prawda? Przepraszam. Nie tak. W ten sposób chcemy. To nam daje kolor zielony. To nam daje czerwony. I teraz... Czy to jest poprawne rozwiązanie tej zagadki? No właśnie nie. No właśnie nie. Właśnie to nie jest poprawne rozwiązanie tej zagadki. O, czy jestem w stanie zrobić widzieć czerwony i ten? Nie jestem w stanie tak zrobić. Czyli ten oto jegomość musi świecić. Właściwie to... On musi świecić w ten sposób i w ten sposób. A ty, prawda, ma... nie. Czekajcie. Żeby zrobić tak, żebym ja widział ten. To nie da się tak zrobić łatwo. Dodaję niebieski, dodaję czerwony. Ja bym chciał teraz połączyć sobie ten kolor i połączyć to z tym. I to mi nic nie daje. Połączenie to z tym... Zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Tu się mogą dzikie akcje dziać teraz. Dosłownie. To se leci. A dlaczego to se leci? Bo tutaj dajemy światło temu. A jakby właśnie to stało tu. To dostaje teraz jeden typ koloru. Teraz możemy dać mu drugi typ koloru. Przepraszam, to jest dokładnie ten sam kolor, nieważne. Nie, to jest dokładnie ten sam typ koloru. Jakby to teraz spowodować, żeby oba się podniosły. W ten sposób może? Nie. W ten sposób? Okej, tak nie zadziała. Okej. Chyba jest. Chyba się udało. Było dziko, ale się udało. Tak jak mówię, te wszystkie zagadki, one są skomplikowane, ale to wszystko chodzi o, prawda, zrozumienie czasami, czy zagadka ma być trudna, ma być skomplikowana, czy właśnie chodzi o to, że zagadka dana ma być bardzo prosta i właśnie przez tą prostotę ma być trudna. No tutaj od razu założyłem, z góry od razu zakładam, że wszystkie te zagadki będą skomplikowane. Tak jak ta. Patrzcie, to, żeby teraz nie zepsuć sobie, może ja sobie od razu blokuję to, żeby na pewno mieć pewność, że nie zepsułem nic. Hello, 1K. Dobra. I've been watching you for some time. Cornelius. Sorry to be so mysterious, but I was unsure as to your intentions. There are people who would prefer Athena to stay where she is. I believe the puzzle you just solved is part of something hidden deep inside Athena's dream. Hidden even from herself. If you're willing to keep going, I think I know where this leads, and it could change everything for us. Dobra. I knew Cornelius would turn up sooner or later. If you can help him, 1K, please do. No dobrze. Także zanim jeszcze w ogóle, bo tak mówię, robię tak, że jedna zagadka na odcinek, bo one są... No są trudne, są ciekawe. Dlatego uważam, że to będzie dobry pomysł po prostu. A i przy okazji, dajcie chwilę. Przyciszyłem trochę grę, bo chyba była trochę za głośna, mi się wydaje. A więc tak, przeanalizujmy w ogóle, co się wydarzyło. I tak jak mówię, jedna zagadka złota na odcinek, bo one są wymagające, będą później pewnie jeszcze trudniejsze. To, że to poszło dosyć sprawnie, chociaż i tak zajęło 10 minut prawie, no 9.
to mogą być trudniejsze dużo. A więc tak, czyli co? Czyli co tu w ogóle zaczyna cokolwiek? Czyli ja musiałem doprowadzić, żeby ten dostał promień. Nie, przepraszam, żeby ten dostał promień czerwony, niebieski promień od tego oto łącznika, bo dzięki temu ten stworzył promień zielony. A że on stworzył promień zielony, to ten dostając promień zielony i niebieski stworzył promień czerwony, który zaczął bezpośrednio podtrzymywać lot tego, przez to ten był w stanie sam wziąć swój własny niebieski, stając się całkowicie samodzielny, poza tym, że nie umie latać sam. Przez to, że on sobie wziął ten niebieski promień, to spowodowało, że ja mogłem wziąć ten oto łącznik, który dawał temu niebieski, po prostu no i wziąć od niego zielony i użyć go. Także no, przy okazji nie wiem, czy pokazałem nazwę zagadki, pokazałem chyba. Rozruch się nazywał, dokładnie tak, rozruch. Trzeba było stopniowo po prostu, jeden po prostu łącznik musiał doprowadzić do tego, aby reszta tych, prawda, łączników ARGB czy RGB się odpaliła. Także zagadka bardzo pomysłowa, tak w ogóle, no to jeszcze zanim skończę ten odcinek, uważam, że zagadki w tej grze są świetne, historia jest genialna i naprawdę po prostu, no gra mi się bardzo podobała. Jeszcze oczywiście nie skończyła, bo nie zrobiłem zakończenia, wiem jakie jest zakończenie, ale zasadniczo gra mi się strasznie podobała do tego momentu. Zagadki były bardzo fajne, pomysłowe przede wszystkim i strasznie dużo nowych elementów było. Pewnie się pojawią nowe elementy w kolejnych zagadkach z innych tych. Przy okazji, w ogóle nie użyłem ani razu nie użyłem, prawda, ognia, czego się cieszę. Zostanie na najtrudniejsze zagadki. Także no, na ten odcinek to było na tyle. Jak wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!